Zapraszam na drugą, finałową część wyścigu o palmę pierwszeństwa między oscyloskopami. Zwycięzca zostanie nowym oscyloskopem w laboratorium metrologii, zastępując wysłużone już modele Rigola 1052E. Reprezentant tych modeli czeka już na mecie i z niecierpliwością wypatruje zwycięzcy. A w szranki tym razem stają Keysight DSOX1204G, Siglent SDS 814X HD oraz Siglent 1104XE. Przypominam, że w eliminacjach odpadł oscyloskop Uni-T. Zobaczmy, jak wygląda trasa wyścigu. Widzimy tym razem jakieś przeszkody. Chyba Rigol jednak postawił tutaj jakieś pułapki na naszych konkurentów. Chyba nie chce rozstać się z laboratorium. No zobaczymy, jak oscyloskopy sobie poradzą. Uwaga, za chwilę zaczynamy bieg i Keysight znowu wystartował. Najlepiej, jest to najszybszy oscyloskop. Pierwsza przeszkoda przed nami. Zobaczmy, świetnie oscyloskopy sobie radzą, ale piękne i dalekie skoki. Teraz slalom między pułapkami Rigola, idzie im to nieźle, ale zobaczmy, Keysight wpadł w poślizg, niemniej trzyma się stawki i już meta przed nami. Zobaczmy, kto przybędzie jako pierwszy, kto będzie nowym oscyloskopem w laboratorium. Oscyloskopy do testów otrzymałem od następujących dystrybutorów: Siglent NDN, Keysight AMT. Serdecznie dziękuję. Cześć, witam w laboratorium metrologii i zapraszam na wielki finał, czyli drugą część filmu o wyborze nowego oscyloskopu do laboratorium metrologii, który zastąpi wysłużone już ponad 20-letnie egzemplarze Rigola. Mamy tutaj 3 finalistów. Przypomnę tylko, że w pierwszej części filmu, którą koniecznie powinniście teraz zobaczyć, jeśli jeszcze jej nie widzieliście, w pierwszej części filmu odpadł model Uni-T, 4. zawodnik, który znacznie jednak jakościowo odbiega od tej czołówki. A więc mamy tutaj 3 finalistów. O ich specyfikacji, parametrach, podstawach obsługi mówiłem w pierwszej części filmu i tutaj już tego robić nie będę. Tutaj mamy ścisły finał, zaawansowane zadania, które postawię przed tymi oscyloskopami i od razu przechodzę do rzeczy. Jak widzieliście w czołówce, będzie to wyścig z przeszkodami. Będą tutaj trudne zadania, będą zadania realizowane na czas, tak jak w poprzedniej części filmu, ale pokażę Wam również bardziej zaawansowane funkcje tych oscyloskopów. W szczególności w pewnym momencie dołożę do tego zestawienia Rigola serii DHO 800-900, dlatego że o to też prosiliście pod poprzednim filmem i mimo, że nie bierzą udziału w tym wyścigu, to będziecie mogli sobie te modele porównać również z Rigolem. Pokażę Wam wyznaczanie charakterystyk Bodego, inne różne ciekawe, zaawansowane funkcje, a na końcu powiem Wam, jakiego wyboru dokonałem. Ja już na niego patrzę, ja już wiem, który to jest oscyloskop. Wy uzbrójcie się jeszcze chwilę cierpliwości, chociaż ten film wcale nie będzie długi. I powiem Wam tak, że miałem w pewnym momencie jednak dylemat. Stanąłem przed wyborem, powiem szczerze, z 2 modeli i troszkę się nad tym jednak zastanawiałem. Nie był to wybór taki wcale oczywisty, ale jednak pewne względy tutaj przeważyły i oto stoi on przede mną. Zapraszam na film.
Tu może warto dodać to, co również mówiłem w pierwszej części filmu, że kryterium wyboru oscyloskopu to była przede wszystkim łatwość obsługi, dlatego że to ma być oscyloskop, z którym będą pracować osoby, studenci, którzy być może pierwszy raz w życiu spotykają się z takim przyrządem. Stąd ważna jest tutaj dla mnie jakby łatwość obsługi. No ale również inne kryteria, 4 kanały, pasmo, duża odporność mechaniczna, bo te oscyloskopy będą jednak pracować tutaj pod dużym obciążeniem, więc to wszystko, jak również oczywiście wiarygodność realizowanych pomiarów, to wszystko brałem tutaj pod uwagę, jeśli chodzi o kryteria wyboru. Na początek zerknijmy na jednego z ostatnich żyjących przedstawicieli starego pokolenia oscyloskopów. Modele DS1052E służyły w laboratorium metrologii od około 2011 roku. Bez wytchnienia oferowały swoje możliwości niemal setce studentów, którzy w każdym tygodniu mieli zajęcia w laboratorium. To były dobre i mimo wszystko wytrzymałe oscyloskopy, choć z biegiem czasu zaczęły je trapić różne problemy. Dzisiaj większość z kilkunastu egzemplarzy znajduje się na laboratoryjnym cmentarzysku. Cześć ich pamięci! Czy nowe oscyloskopy poradzą sobie z tym trudnym wyzwaniem równie dobrze? Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Porównajmy oscyloskopy 1 do 1. Do zestawienia dodałem Rigola DHO 814, gdyż prosiliście o to pod poprzednią częścią filmu. Jednak nie bierze on udziału w wyścigu i zaraz powiem dlaczego. Reprezentantem serii 1000 Keysighta jest model DSOX1204G, jedyny, który mógł mi dostarczyć dystrybutor. Jak pokazałem w pierwszej części filmu, pod względem sprzętowym jest to najlepszy oscyloskop, w pełni spełniający specyfikacje producenta, szczególnie dotrzymane jest 200 000 rejestracji na sekundę. Jednak pod względem obsługi jest to przestarzała konstrukcja, bez klawiatury ekranowej i z wieloma pokrętłami, zamiast jednego lub dwóch pokręteł uniwersalnych. Z kolei Siglent SDS 1104XE to, jak podsumowałem w poprzednim filmie, dobry, w cudzysłowie, neutralny oscyloskop, który robi to, czego można się spodziewać od sprzętu za nieco ponad 2000 zł. Ma klawiaturę obsługiwaną za pomocą pokręteł, co jest wygodne i spełnia deklarowane pasmo 100 MHz z nawiązką. Chociaż jest stosunkowo wolny i zamiast 100 000 rejestracji na sekundę osiąga zaledwie 23 000. Ostatni oscyloskop, który przeszedł do finałowej rundy, to Siglent SDS 814X HD i jest to jedyny oscyloskop mający 12 bitów oraz ekran dotykowy. Obsługa tego oscyloskopu to czysta przyjemność. Menu jest bardzo dobrze zaprojektowane, a ponadto posiada on wiele unikalnych funkcji na tle konkurentów, co pokażę Wam w dalszej części filmu. Pasmo przenoszenia jest o 70% większe niż deklaruje producent, ale jest to oscyloskop wolny. Zamiast deklarowanych 80 000 maksymalnie rejestruje 35 000 przebiegów na sekundę. I na koniec tego wstępu dwa słowa o Rigolu DHO serii 800 czy 900. To są dobre oscyloskopy, ale interfejs i ich obsługa są fatalne. Popatrzcie, jak menu zasłania badane sygnały. Studenci nie widzieliby, jaki efekt przynoszą wprowadzane przez nich zmiany w ustawieniach. To dyskwalifikuje te modele jako dydaktyczne. Kropka. Teraz dwa słowa komentarza na temat liczby akwizycji sygnału na sekundę, czyli szybkości oscyloskopów. Pomiary zrobiłem w pierwszej części filmu, a teraz doprowadziłem do każdego oscyloskopu sygnał sinusoidalny z modulacją częstotliwości. Popatrzcie przez chwilę na film i sami wyciągnijcie wnioski. Jak na finał przystało, przed oscyloskopami są trudniejsze wyzwania niż w poprzedniej części wyścigu. Pierwsze zadanie polega na poprawnym ustawieniu oscyloskopu dla sygnału z modulacją amplitudy, a następnie na włączeniu testu maski z tolerancją na obwiednie 0,15. No i zobaczmy, jak oscyloskopy poradzą sobie z tymi bardziej skomplikowanymi zadaniami. Zaczynamy jak zawsze od autoscale. Wydaje się, że tutaj, jeśli chodzi o ustawienia dla sygnału z modulacją, oscyloskopy nie powinny mieć problemu. W końcu to są finaliści. W Keysightie odpuszczamy już ustawienie sondy z razy 10, co było problemem w poprzedniej części filmu. I jak widzimy, już mamy tutaj dosyć stabilne obrazy. Zobaczmy, jak będzie dalej.
należy tutaj włączyć test mastki. Siglent 814X już chyba tutaj ustawia parametry tak samo Keysight, natomiast drugi z Siglentów no gdzieś tutaj się pogubił. Tak jest już mask settings i tolerancja jest ustawiana. Pierwszy z Siglentów już skończył. Zobaczmy, kto będzie na drugim miejscu. Keysight czy Siglent. Idą tutaj, można powiedzieć, równo. O, już Keysight włączył maskę, tak działa. Natomiast no, jakieś problemy tutaj jest również maska w drugim Siglencie. Drugie zadanie ponownie jest dla sygnału z modulacją amplitudy i polega na poprawnym ustawieniu analizy widmowej w zakresie od 75 do 125 kHz z oknem Hanninga, a następnie na automatycznym lub ręcznym wykonaniu pomiarów amplitudy i częstotliwości dla 3 widocznych na ekranie pików. Druga konkurencja, znowu zaczynamy od Auto Setup, no i musimy dojść do FFT, analizy widmowej z automatycznym bądź ręcznym pomiarem pików związanych właśnie z modulacją. No zobaczmy, jak sobie tutaj poradzą. Najpierw no, trzeba ustawić oscyloskop tak, aby mieć stabilny sygnał, a następnie włączyć FFT i to już robi Siglent 814X HD. No to, co w pierwszej części obserwowaliśmy, ten ekran dotykowy i dobrze zaprojektowane menu jednak daje mu tutaj zdecydowaną przewagę. Drugi Siglent dopiero ustawia hold off, a Keysight już jest też w trybie FFT. Teraz tego trzeba odpowiednio wyskalować oś X i Y tego widma. Bardzo łatwo się to robi w Siglencie, no w Keysightie trzeba kręcić tymi gałkami. Niestety to jest wada tego oscyloskopu. Drugi z Siglentów 1104X goni te dwa pozostałe modele, które są tutaj w czołówce i dopiero ustawia parametry FFT. Natomiast ten ciemny Siglent 814X już chyba przechodzi do pomiarów automatycznych. Zaraz wyświetli się tabelka. Tak, mamy amplitudę i częstotliwość. Zdecydowany chyba zwycięzca. Z kolei w przypadku Keysighta nie ma pomiarów automatycznych FFT. Trzeba to robić ręcznie kursorami. Tak, Keysight wchodzi w tryb kursorów i zobaczmy, jak sobie tutaj poradzi. Chyba wyprzedza Siglenta, którym dopiero są ustawiane parametry osi. No coś tutaj w tym finale poszło chyba dla tego Siglenta nie tak, bo Keysight wydaje się, że za chwilę już skończy realizację wszystkich pomiarów, a tu są jakieś problemy w Siglencie z doborem skali i dopiero chyba teraz powoli będzie przejście tak do kursorów. PIX jest automatyczny pomiar, detekcja show table, mamy to no, Siglent na ostatnim miejscu w tej konkurencji. Ostatnie zadanie to dekodowanie protokołu szeregowego I2C. Należy poprawnie skonfigurować oscyloskop i włączyć dekodowanie z wynikiem wyświetlanym w tabelce. I ostatnie wyzwanie, czyli dekodowanie protokołu szeregowego I2C. Są doprowadzone tutaj sygnały, jeden zegarowy, drugi z danymi z płytki ewaluacyjnej, która takie sygnały testowe po prostu generuje. W pierwszej kolejności trzeba ustawić te sygnały tak, żeby były one czytelne, bo to też chcemy sobie podglądnąć. No i kolejnym krokiem będzie ustawienie triggera właśnie w trybie pomiarów takich sygnałów cyfrowych reprezentujących protokoły szeregowe i tutaj Siglent 814X już to chyba zrobił, Keysight również, natomiast Siglent 1104X znowu na ostatnim miejscu dopiero tą konfigurację tutaj realizuje. Wydaje się, że mamy już te sygnały na pierwszym Siglencie i Keysightie zrobione i tutaj Siglent 814X HD już przechodzi do dekodowania protokołów. Tak, są włączane odpowiednie poziomy na sygnałach, muszą być ustawione. Podobnie chyba jeśli chodzi o Keysighta, tak, i tu już widzimy, pojawiają się efekty dekodowania i w Keysightie, i w Siglencie mamy tabelki. Wydaje się, że
te oscyloskopy tutaj równo skończą, chociaż niekoniecznie, co Keysight jeszcze tutaj robi, jeszcze jakieś ustawienia dodatkowe. Tak, te wyniki tutaj były niestabilne, trzeba było zmienić pewne ustawienia, ale Keysight też tutaj na drugim miejscu, jak w innych konkurencjach. Natomiast w przypadku Siglenta 1104X, no trwa to bardzo długo. Jakieś tutaj zapętlenie w tych ustawieniach. Okazuje się jednak, że to menu nie jest tak intuicyjne jak w przypadku prostych funkcji. No już chyba nie będziemy tego tutaj śledzić, bo trwa to bardzo długo, a końca nie widać, więc zakończmy tą konkurencję. Ależ ten wyścig był emocjonujący. Na końcu filmu podam Wam łączny czas wykonania zadań przez każdy oscyloskop. Tymczasem zerknijmy na unikalne funkcje, które każdy z nich oferuje. Może to przesądzi o wyborze nowego oscyloskopu do laboratorium? Keysight to można powiedzieć klasyczna konstrukcja. Ma podstawowe funkcje pomiarowe, ma statystykę, ale histogramu czy wyświetlania historii pomiarów w czasie już nie ma. Kursory też tradycyjnie, wyniki są wyświetlane na dole ekranu. Nie ma funkcji search. Jeśli chodzi o zapis danych do pamięci wewnętrznej czy na pendrive'a, to ten oscyloskop oferuje pełny zakres możliwości. Ale to samo oferują wszystkie oscyloskopy. Siglent SDS 814X HD oferuje najbogatsze funkcje pomiarowe, często unikalne na tle innych oscyloskopów. Ustawienia konfiguracji są tu bogate i mówiąc szczerze uśmiechałem się pod nosem, odkrywając możliwości tego oscyloskopu, gdyż to jest to, co sam bym wprowadził do wielu innych modeli. Oprócz pełnej statystyki pomiarów automatycznych jest tu histogram wyświetlany w osobnym pływającym oknie. Świetne rozwiązanie w przeciwieństwie do Rigoli DHO 800-900, gdzie histogram jest rysowany na krawędzi ekranu, często nieczytelny. Kolejna świetna funkcja, z której już wiele razy korzystałem, to trend, czyli wykres mierzonej wartości w funkcji czasu. Teraz unikat, czyli Amplitude Strategy. Można wybrać, jak ma być obliczana amplituda sygnału, według histogramu lub jako wartość maksymalna sygnału. Kolejna funkcja dostępna w Siglentach to gate, czyli wykonywanie pomiarów automatycznych przez oscyloskop, tylko w określonym przez użytkownika przedziale czasowym. Bardzo przydatne. Dalej, podczas pomiarów kursorowych wyniki pomiaru są wyświetlane przy danym kursorze, czytelne i proste. Kolejno mamy funkcję search, czyli automatyczne wyszukiwanie pewnych zdarzeń w sygnale, dzięki czemu nie musimy tego mierzyć ręcznie. Na przykład automatyczna detekcja zboczy sygnału. Siglent SDS 1104XE oferuje standardowe funkcje. W pomiarach mamy statystykę, funkcję gate, ale nie ma histogramu. Wyniki pomiarów kursorowych są wyświetlane w osobnym oknie na sygnale. Jest funkcja automatycznego wyszukiwania zdarzeń. Tu na górze ekranu widzimy markery wskazujące na zbocza narastające sygnału o określonej szerokości. Dodatkowo, podobnie jak w drugim Siglencie, jest funkcja Data Logger, czyli wyświetlanie w czasie mierzonych wartości parametrów sygnałów. Już za chwilę wyniki wyścigu i wyłonienie zwycięzcy. Ale jeszcze o unikalnych funkcjach Keysighta, który ma wbudowany generator. Dla sinusa można osiągnąć maksymalnie 20 MHz, 12 V peak-to-peak i offset plus minus 2 V. Dzięki generatorowi oscyloskop posiada też automatyczne wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych, nazywanych też charakterystykami Bodego. Pokazywałem to w poprzednim filmie, ale teraz porównajmy to z Rigolem DHO 924S, który taką funkcję też posiada. W Keysightie wszystkie potrzebne parametry można ustawić samemu, a sam proces jest realizowany błyskawicznie. Na ekranie widzicie teraz wyznaczanie charakterystyki pasywnego filtru pasmowo-przepustowego. Wyznaczona charakterystyka jest czytelna i jednoznaczna. Można ją zmierzyć kursorami lub zapisać wyniki do pliku. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w Rigolu. Po pierwsze, trwa to o wiele dłużej niż w Keysightie, ale przede wszystkim wynik nie jest tak czytelny i wiarygodny. Charakterystyka nie jest gładka i posiada załamania. Podejrzewam, że jest to efekt automatycznej zmiany czułości kanału, a tym samym dokładności pomiaru amplitudy i przesunięcia fazowego między sygnałami. To nie powinno tak wyglądać. Dobrze, czas na krótkie podsumowanie i już zaraz powiem Wam, kto tutaj na mnie czeka. Natomiast miałem styczność z tymi oscyloskopami przez kilka tygodni. Tutaj dziękuję dystrybutorom, że wykazali się cierpliwością, bo no, rzeczywiście dosyć dogłębnie te urządzenia przetestowałem. I powiem Wam tak, powiem to na temat najpierw może Siglenta 1104XE.
Powiem to samo, co w pierwszej części filmu. To jest w porządku oscyloskop, taki, jak mówiłem, naturalny, z którym dosyć łatwo się zaprzyjaźnić i w ciągu tych kolejnych tygodni pracy z nim on mnie tutaj niczym nie zaskoczył. Jak najbardziej polecam ten oscyloskop na początek dla osób początkujących, ale również średnio zaawansowanych, ale jak się już domyślacie, to nie był tutaj faworyt. Zajął 3. miejsce w tym moim rankingu. Na placu boju tak naprawdę został Keysight i drugi Siglent 814X HD. Zupełnie różne konstrukcje. Siglent z ekranem dotykowym, 12 bitów, nowoczesna konstrukcja. Keysight, mający już swoje lata, przestarzały interfejs użytkownika, gałkologię, ale pod względem sprzętowym zdecydowany lider dotrzymujący pełnej specyfikacji producenta i dający nam bardzo wiarygodne wyniki. No i tutaj w którymś momencie zacząłem się zastanawiać, czy Siglent, czy Keysight. Do Keysighta zacząłem się coraz bardziej przekonywać, im dłużej go obsługiwałem. To znaczy uczyłem się tej gałkologii, uczyłem się tej jego obsługi i z biegiem czasu przestawało mi to przeszkadzać. No ale gdzieś w tyle głowy musiałem mieć to, że to będą obsługiwać jednak osoby początkujące i może nie do końca jest to dobry wybór. No z drugiej strony Siglent sprzętowo tutaj ta liczba akwizycji, no nie jest to oscyloskop szybki, no ale z drugiej strony pytanie, czy potrzebujemy tutaj super szybki oscyloskop w laboratorium? No może i nie. W związku z tym, po wzięciu tych wszystkich plusów, minusów, plusów dodatnich, ujemnych, ale również zasięgnięciu opinii kolegów, bo chcę Wam powiedzieć, że dałem te oscyloskopy 2 kolegom, którzy też prowadzą tu zajęcia w laboratorium i oni również przetestowali te wszystkie modele. Wszyscy jednogłośnie wskazaliśmy, że odpaść powinny. A tym samym nowym oscyloskopem w laboratorium metrologii od przyszłego semestru będzie Siglent 814X HD. Chyba już wszystko o tym oscyloskopie powiedziałem. Natomiast powiem Wam, że ja będę chciał mieć w laboratorium też oscyloskopy Keysighta. Nie wiem, czy dokładnie te modele, które testowałem, może coś innego, może coś wyższego, wyższy model. Zobaczymy. Natomiast chciałbym mieć Keysighta, dlatego że, tak jak mówię, pod względem sprzętowym tutaj rzeczywiście Keysight jest niezawodny i to się jakby powtarza niezależnie od sprzętu, z którym pracowałem, czy były to multimetry, czy były to zasilacze, czy w końcu oscyloskopy. Więc taki oscyloskop, nazwałbym to referencyjny, też w laboratorium by się przydał. Natomiast do codziennej pracy i zajęć dydaktycznych jak najbardziej ten oscyloskop się nada. Ja też będę na nim pracował, będzie on już występować we filmach. Do takiej codziennej pracy jak najbardziej wystarcza. Bogate funkcje pomiarowe, co widzieliście, więc jeżeli się zastanawiacie nad zakupem, to może ten film będzie też dla Was jakąś sugestią. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście na tych filmach, bo formuła była nieco bardziej luźna niż zazwyczaj. Dajcie znać w komentarzach, wyraźcie swoje opinie. No i cóż, dzięki za zobaczenie tego filmu. Do zobaczenia następnym razem.